Sequoia National Park. Live stream. Wow! Wow. Zobaczcie ten glow w środku lasu. Jak jest się w lesie, a nie w mieście, to od razu zaczyna się bardziej błyszczeć. Wszystko, oczy. Wziąłam tym razem kamerę od rodziców Minoltę i będę robiła zdjęcia, bo jak byłam, nie widać mnie, ostatnio jak byliśmy na Big Sur, to robiliśmy zdjęcia Pentaxem, a teraz tym i jest tam film Kodak. I don't think it's gonna protect me from the sun. It's not gonna protect me. You look so tired. I'm so tired. I'm kind of tired. Wydaje mi się, że jestem tak opalona. It's kinda insane. Po wszystkich waszych lifehackach, jeżeli chodzi o naturę, jestem tym razem bardziej przygotowana. Tu mam nawilżający face mask, który już używałam ostatnio i on fajnie jakby nawilża mi skórę, bo czuję, że wiecie, jest słońce. Używam też krem przeciwsłoneczny. To jest mój ulubiony na twarz. Na zeszłym kempingu w ogóle nie używałam. Nie wiem dlaczego. Nie chciałam kupować chusteczek do demakijażu, więc widziałam taki trik, żeby dać waciki do woreczka i zalać je płynem micelarnym. I one są, wiecie, nasączone i mogę używać i nie trzeba kupować chusteczek i nie wiadomo jak twoja skóra zareaguje. A tak to, wiecie, mam to, co zawsze używam. Jest już 7, więc będziemy szukać jakiegoś campsite i będziemy gotować kolację i jestem tak głodna i nie wiem się doczekać na jedzenie, że tak powiem. Bo dzisiaj ruszyliśmy o 6:30. Jechaliśmy tutaj do Sequoia jakoś 4 godziny. Miałam terapię w kawiarni o 9 rano. Jestem mega podekscytowana na jedzenie tak naprawdę. How can you become a better person? Are you thinking or are you looking at me to answer it? Do you have an answer? How can you become a better person? Compassion. But how do you get that? By being compassionate towards yourself and others, then you're a better person because Yeah, but there's I don't know. love. So I feel much like that's love. maybe hard for some people to just. How to become a better person? I think you have to just wake up at 5 a.m. and You have to go wake up to at the 5 gym a.m. You have to and do a cold plunge. grind. You need to do a cold plunge Grind. immediately. Probably sauna after that, and then focused work for 6 hours straight, no breaks. Fast until midnight. Yeah, and then eat a carnivore meal at night. Steak with broccoli. Exactly. No seasoning or oils.
Exactly. I think that will do it. Let's go. Uwaga, wszystkie sklepy były zamknięte, więc to, co udało nam się dorwać, to jest mrożona pizza. Dzisiaj na kempingowej kuchni mamy pizzę, która wygląda całkiem nieźle. Pierogi. Pierogi z mięsem i z cebulką. In Big Sur there was no mosquitoes. I know. It was amazing. Yosemite, it is. There was a lot. Do you use like mosquito sprays? No? I didn't. I can just like hear. Spaliśmy dzisiaj w namiocie. Jest 6:50. Okej. I robię skincare. A więc wyspałam się całkiem dobrze. I plan jest, że znowu wyjechaliśmy na kemping na 4 dni. Sequoia i Kings Road, czyli do góry. To jest jakoś 3-4 godziny od Los Angeles. Chwila. Ręczniczek. Pachnę trochę ogniskiem, ale to nic. Dzisiaj miałam tak dziwny sen, który w ogóle nie miał sensu. Śniło mi się, że byłam na lotnisku i miałam taką malutką torbę, w której miałam sprzęt do nagrywania i 5 jajek. Po czym zorientowałam się, że nie mam chyba jakichś dokumentów i że nie mogę iść jakby się odprawić. Więc wziąłam, poszłam od razu do customs, do wiecie, sprawdzania bagaży. I od razu jak tam weszłam, to podszedł do mnie ktoś i powiedział, że nie mam tej opaski i żebym poszła z nimi. I miałam takie, okej, dobra, czyli to się nie uda. I nagle tam spotkałam moją koleżankę na lotnisku, która powiedziała, że leciała samolotem i nie działała jej karta, czy przestała jej działać karta, a chciała kupić wodę. Więc wysiadła na następnym przystanku i wróciła i miała wodę ze sobą i że znowu jakby wsiądzie do samolotu i że poleci. Jak ona wysiadła z tego samolotu? Coś się wydarzyło, nie mam pojęcia, ale miałam takie, okej, to znowu lecę i otwieram mój bagaż i były tam tylko 3 jajka i miałam takie, gdzie jest reszta tych jajek? I miałam wrażenie, takie uczucie, że to są, wiecie, wszystko jakieś, może nie symbole, ale to czułam, że jakby nie mam kontroli i że tracę jakieś rzeczy. I nawet nie wiem kiedy i jak. I śniło mi się też, zmywałam naczynia z grupą ludzi w takim nowym domu i było pusto, nie było żadnych mebli i była tam karimata i braliśmy taki rozbieg, skakiwaliśmy na karimatę, a później na brzuch i się ślizgaliśmy po całej tej podłodze jak pingwiny. Nigdy, nie wiem kiedy ostatnio miałam tak dziwny sen tak naprawdę i może to jest, nie wiem nawet przez co. Jedliśmy lody na deser, może dlatego. Zawsze jak jem coś słodkiego przed pójściem spać, to mam szalone sny. I dzisiaj jest piątek, normalny dzień pracy, dlatego pojedziemy teraz do kawiarni, tam gdzie jest internet, bo tutaj nie mamy w ogóle, wiecie, zasięgu. Musimy popracować trochę. Ja mam do zedytowania odcinek podcastowy na jutro. To jest coś niesamowitego, móc obudzić się w lesie. Jest tak cicho. Niestety nie mam ze sobą żadnego lusterka, ale to nic. To będzie makijaż w ciemno. To trochę zajmie. I tutaj też jest szansa na spotkanie czarnego niedźwiedzia. Jestem ciekawa, czy spotkamy. Wiem jedyne, że nie wolno uciekać i trzeba być zwróconym do niego i trzeba wydawać się jak największym. Trochę krzyczeć, ale nie panikować.
Żeby on się po prostu bał, nie brzmi to dobrze, żeby czuł się gorszy, żeby czuł się gorszy od nas i że w walce przegra z nami. To jest wszystko tutaj psychologiczna gra z niedźwiedziem. Więc trochę to jest mój plan na wakacje. Kempingowanie, bo jest to całkiem łatwe do zorganizowania. Jest, nie wiem, Kalifornia jest tak piękna, czy trochę dalej od Kalifornii wokół nas. Jest niesamowita natura, zwłaszcza na północy. Mam w planach eksplorować trochę Stany Zjednoczone, a nie siedzieć tylko w mieście, bo jak ktoś zadaje mi pytanie, dlaczego lubię Los Angeles, to pierwsze odpowiedzi to są i ja lubię Los Angeles. Tak tylko to powiem z góry. Ale to, co najbardziej lubię, to jest pogoda, dostęp do natury i to, że za każdym razem, jak wyjdziesz z domu, to nie wiesz, co się wydarzy, kogo spotkasz, ale pogoda i dostęp do natury to są pierwsze rzeczy. Jak Sara oglądasz to mając 30 lat, to wiedziałaś już, co cię ciągnie. Mam ja rację, w mieście nic nie ma. It's a trap. Dobrze jest być w mieście, jak jest się młodym. Są plusy. Nie poznałabym ludzi i moich przyjaciół, gdybym nie była tutaj. A to jest jednak ogromna część i aspekt mojego życia. Dezodorant, kolejny bardzo ważny aspekt w naturze. Chociaż wczoraj byliśmy w wodzie, więc czuję się, ta woda była tak czysta, więc czuję się czysta. Najważniejszy punkt to jest sunscreen. Cały czas mam w głowie piosenkę Summer Forever od Addison Rae. All the fears thrown out the window feels like summer forever. Okej, makijaż wydaje mi się, że zrobię w samochodzie, bo tutaj nie mam lusterka. To jest ostatnio moja ulubiona kredka do ust. Taka mega ciemna, ale robię to tak. Lip pump. Ten błyszczyk jest lekko miękkowy. Jak to mój tata mówił, Sara to tylko musi zrobić przedziałek na prosto i jest gotowa. Nic nie widzę. Jestem gotowa. Dotarliśmy do Hume Lake. Jest to jezioro, nad którym jest Christian Camp. I aktualnie są, nie wiem jak to się nazywa, kolonie, obóz, jeżeli chodzi o dzieci, o nastolatków. I wygląda to jak Camp Rock. Kupiłam beznadziejną kawę z automatu, która nie jest aż tak zła. I za chwilę będziemy robić śniadanie, bo zapytałam się i można. Ale vibe totalnie jest Camp Rock. I wydaje mi się, że nawet tutaj oni nie mają telefonów, tylko używają takiej budki z telefonami. Kinda cool. Jest basen. No, jeżeli oni nie nagrywali tutaj Camp Rock, to ja nie wiem. Bananas. Perfect for pancakes. Now has only like one. Oh, nice. Robię pankejki z kaszy gryczanej i mamy też taką czekoladę, którą dostałam od mamy. Więc zacznę. Du bist eine Katze. Du bist eine Katze. You are a cat? That's why I don't use Duolingo as much, because I'm like, it's just something that you will never use. You are a cat. You are a cat. I feel like well, for you it makes no sense. For me it does, kind of, because it's not about learning how to say you are a cat. It's about learning how to say you are a something. But like, I don't know what the alternative is when I'm by myself to this. Watching shows with subtitles. Yeah. Watching like in German and English subtitles. My mom has like probably like 600 days on Duolingo in English. Your mom. Really? Yeah.
600 days. It's a year. That's demoralizing, honestly. It's insane. She has 2 years essentially, but she's pretty good actually, and she's learned from far more than just Duolingo English, right? Yeah, she was going to she was taking classes. These are really good. The chocolate is like adding the blueberry flavor. Yeah. Czytam The Guest od Emmy Klein i właśnie przeczytałam, o czym jest ta książka, ponieważ na razie ona jest na wschodnim wybrzeżu Long Island i jest to 20-paroletnia dziewczyna, 22-23 i zatrzymuje się, czy jakby jest w relacji z 50-letnim mężczyzną i przeczytałam, że na dinner party popełnił jakiś błąd i ten older man, starszy mężczyzna odstawia ją na train station, ale ona nie jedzie, jakby nie wraca do Nowego Jorku, tylko zostaje tam. I to jest moja pierwsza książka od Emmy Klein i nie wiem, na razie jest taka trochę smutna, czy przytłaczająca, czy depresyjna przez to, w jakim ona jest stanie. Więc jeżeli czytaliście, to dajcie mi znać. Podoba mi się, ponieważ dzieje się akcja na wodzie, wakacje, latem, nad oceanem, więc jest taki wakacyjny vibe, ale I don't know. Trochę ten stan, w którym ona jest, nie jest zbytnio zachęcający. See how this burger looks? Is it Big Daddy status? Is the burger Big Daddy Wow, status? it looks like from SpongeBob. SpongeBob burger. Damn. Wow, the pickle is like from SpongeBob. Krabby Patty? It does look like a Krabby Patty. It looks interesting. It kind of looks like fish. This doesn't look like chicken. Hold it upside down? This is down, this is Oh. up. Yeah, you're right. For the best experience. It looks really weird. The It chicken. looks good. A little bit dry. It's good. Oh, this is nice. Wczoraj jedliśmy, to było ciemno. Było jakoś, nie wiem, 21, może trochę później. Było ciemno, nic nie było widać. Wiadomo, jest camping. I siedzimy sobie tutaj i jemy. I nagle coś słyszymy. Ja stąd odwracam się tutaj i tu był niedźwiedź. I tutaj mieliśmy chyba jakieś rzeczy i on zaczął się jakby rozkopywać i jakby uciekliśmy w tamtą stronę, przeskoczyliśmy to. I był niedźwiedź i zjadł, ja jeszcze nie zjadłam do końca mojego makaronu. Zjadł to, porozrywał wszystkie rzeczy, porozrywał całe śmieci
wszedł na stół. W ogóle musiałam soczewki zdjąć i tak dalej, bo coś mi wpadło do oka. Nigdy nie byłam tak blisko niedźwiedzia. I przez to, że siedzimy i mieliśmy taką malutką latarenkę i tylko świecimy, żeby zobaczyć, co to jest za dźwięk. I ja tylko patrzę i widzę te oczy i on takie it's a bear. I powoli wstajemy i wychodzimy. I tutaj na tym kempingu tyle osób nam jakby planują uśpić tego niedźwiedzia, ponieważ on terroryzuje tutaj cały kemping, bo później, w ogóle to nie jest jeszcze koniec historii, bo jak poszliśmy tam, to poszliśmy do tych ludzi, ci ludzie wiedzieli, o co chodzi, bo oni już tutaj się dłużej zatrzymują i mieli taką latarkę z taką trąbką i na tą trąbkę ten niedźwiedź reagował i jakby oddalał się i później jak się oddalał, to poszedł w stronę samochodu naszego. Były drzwi zamknięte i tak dalej, nie na klucz, ale były, wiecie, na zamek, ale były zamknięte i ten niedźwiedź wziął, otworzył sobie drzwi i wszedł do środka. I była taka latarka, która lepiej świeciła i jakby widzieliśmy, że on jakby otworzył sobie, wszedł do środka i mieliśmy jeżyny na środku i on wziął i zjadł sobie całe te jeżyny. O. What the heck? I wziął i trąbnął sam. Gdzieś są takie lotnicze i później po tym jakby się przestraszył i wyszedł z tego samochodu i poszedł dalej. Co chwilę słyszeliśmy tylko jak ludzie krzyczą i trąbią i się włączają samochody. Wiecie, pewnie ludzie włączają alarmy, żeby było głośno i żeby się oddalił. Zjadł też na przykład całą czekoladę. Pozdrawiam mamę, która przywiozła czekoladę. Rozwalił herbatę. Jakby ten niedźwiedź chodził i terroryzował tutaj wszystkie miejsca i ludzie tak krzyczeli, że to było przerażające. My jesteśmy jakby w domu niedźwiedzia, jakby tutaj to jest ich dom i one są bardzo mądre i wiedzą, że jak pójdzie na kemping, gdzie są ludzie, to znajdzie jedzenie i jest to prawda. I nigdy nie wiadomo jak zareagować, jak widzi się, wiadomo jak zareagować, jakby się odsuwać, bo nie wiesz jak zareaguje, raczej one nie zaatakują ludzi, są zainteresowane, jeżeli chodzi o jedzenie. Ale nigdy nie wiadomo i było to przerażające, zwłaszcza jak przyjdę do samochodu, a w samochodzie są wszystkie kamery, telefony, laptopy, a on po prostu, wiecie, może przechodzić i szukać i rozwalać wszystkie rzeczy, ale na szczęście nic się takiego nie wydarzyło i mieliśmy szczęście, ale ten fakt, że otworzył sobie drzwi i wszedł do samochodu, no i trochę jest tam fotel jakby rozerwany, może jak się wspinał, ale jakby to nie jest jakiś problem ogromny, czy strata, jak na to, co się mogło wydarzyć. Zabrałem się za robienie śniadania, jest 7 rano, jest tutaj przepięknie. To jest chyba najlepszy punkt całej tej podróży. To jest niesamowicie, tak wygląda Kings Canyon. Zobaczcie, jak jest pięknie i wszyscy ludzie mają swoje kempingi porozkładane. Ślicznie. Wow. Figured out how to change the mode. So now you're in shutter priority. Do you know what that is? So like oh, the cover is so bad. It's pretty bad, yeah. Not good. Welcome to reality.
This is epic. This is the new technique. S'mores. Oh, here's melted. If you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart. It's ruining everything. And I swore I would be true. And honey, so did you. So why were you holding her hand? Is it just the way we stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? But I'm in